Możesz zrobić target w propie i mimo to nie przejść ewaluacji, a wszystko przez consistency. W tym materiale wyjaśnię dokładnie, czym jest consistency i jak jest liczone i dlaczego ma tak duże znaczenie przy zdawaniu challenge. Pokażę konkretne wzory, przykład z realnymi liczbami oraz wyjaśnię, dlaczego nie warto wywierać na siebie presji, zdając challenge w jeden dzień czy 2 dni. To wideo pomoże Ci lepiej zaplanować trading, trzymać się risk managementu i unikać błędów, które kosztują wielu traderów niezdany challenge. Dobra, witam serdecznie. Wielu traderów się męczy z tym consistency. Nie dziwię się, bo też miałem z tym na początku problem ze zrozumieniem tego, jak to działa. Każdy prop ma też różne te wymogi procentowe, jeżeli chodzi o konsystencję. Na różnych kontach jest to różnie rozwiązane i dlatego trzeba to zrozumieć i nauczyć się to przeliczać w odpowiedni sposób. I teraz tak, zrobimy to sobie na podstawie Lucid Trading, czyli aktualnego propa, z którym współpracuję. I teraz tak jak omawiałem już to na poprzednich materiałach, na przykład w Lucid Pro nie ma konsystencji na challenge'u, natomiast na Funded już jest. Konsystencji jest to 40%. Natomiast zobaczcie, na Lucid Flex jest już na challenge'u konsystencji 50%, czyli tam jest 40, tu 50, trzeba to trochę inaczej liczyć. Lucid Black z kolei ma konsystencję 60% i targety 3000. Więc żeby się nie pogubić, to należałoby zacząć od tego, że macie jakiś propie target. Dobra, i załóżmy, że macie konto 50k z targetem $3000. Minimalny czas na zdanie challenge to 2 dni, czyli jest tutaj 50% konsystencji. I jak widzicie, już ten target dzieli się nam na 2 dni, czyli 50%. A więc teraz, żeby to lepiej zrozumieć, to nasze 50% kwotowo to będzie $1500, ponieważ 3000 jest to wasze 100%, a więc 50% jest to wasze $1500. Wasz najlepszy dzień tradingu może mieć maks 50%, czyli jeżeli macie tutaj 2 dni, to nie możecie przekroczyć tego profitu $1500, ponieważ wtedy będziecie musieli zarobić więcej. Jeśli moje materiały wnoszą dla Ciebie wartość, może zostawić suba, lajka albo komentarz. To naprawdę pomaga w promocji tego typu treści. Dla przykładu robicie sobie pierwszy dzień profit $1700. Działanie jest bez sensu, ponieważ drugiego dnia również byście musieli zrobić plus $1700, żeby consistency było na poziomie 50%. Kolejną sprawą, jeżeli macie te $1700, to wasz target aktualnie będzie większy, ponieważ będzie to nie 3000 już teraz, tylko 3400, ponieważ wasz dzień był większy niż te 50%. I wszystko jest liczone od tego największego dnia. Kolejnym przykładem będzie taka sama sytuacja, macie te $3000 targetu i teraz robicie sobie delikatnie $500. I zobaczcie, teraz dla przykładu. Pierwszy dzień robicie sobie $500, drugi 1000, trzeci 1000 i czwarty 500. I to w sumie daje nam $3000, czyli nasz target. A więc rozumiecie, o co chodzi. Wasz najlepszy dzień w tym przypadku jest 1000, więc kolejny dzień nie przekroczył tego 1000 i następne dwa są troszkę mniejsze i łącznie macie target $3000, więc procentowo jakby to się rozkładało, to by było 25%, 25%, 12,5%, 12,5%. Czyli nie przekroczylibyście maksymalnego 50% konsystencji, bo macie to rozłożone tutaj, pokazane procentowo, jak to wygląda. Weźmy sobie jeszcze konto Direct na Lucid i tutaj macie 20% konsystencji. Macie konto Direct 50k od razu fundowane, tu nie trzeba zdawać challenge'y, natomiast są większe ograniczenia w postaci tego, na przykład 20% konsystencji. Ja takie konta osobiście lubię, ponieważ mam tutaj fajne wyznaczone targety, hamulce, które mnie jakby tutaj hamują przed jakąś chciwością. 20% w zupełności wystarczy, można w 5 dni taki targecik do wypłaty zrobić i nie trzeba tutaj żadnych challenge zdawać. I zobaczcie, że tutaj też jest prosty rachunek. $600 razy 5 daje nam target do wypłaty. $3000. Więc 6 dni tradingowych, robimy targecik i mamy wypłatę. To jest oczywiście najprostszy schemat, tak, ale w tradingu nie wygląda to tak kolorowo. No i czasem będzie to $200, czasem 300, czasem 1000, czasem 600, ale chodzi o to, że w przypadku również tutaj, jeżeli przekroczycie te 20% i przekroczycie te $600, to wtedy musicie większy profit zrobić do wypłaty, co jest bez sensu, ponieważ waszym targetem jest 3000, więc nie ma tu sensu robić więcej niż te $600 dziennie. To w przypadku, jeżeli nie stosujecie się do tego 20% konsystencji, w pierwszy dzień robicie $1000 profitu. Jest to bardzo łatwo policzyć, bo teraz musicie wszystko sobie przemnożyć razy 5. Skoro 20% konsystencji jest dopuszczalne, no to musicie przemnożyć ten profit razy 5, ponieważ jest większy niż $600. Więc tym sposobem daje nam to 5000 profitu, który musicie zrobić, żeby wypłacić 3000. Więc wytłumaczcie mi, jaki jest sens robić tutaj 5000 profitu, wieszyć się z tym targetem, którą możecie wypłacić tylko $3000 akurat na tym koncie. Więc zrozumienie tego konsystencji, jeżeli chodzi o trading, jest bardzo ważne, bardzo kluczowe moim zdaniem, ponieważ w propach chodzi o to, żeby wypłacić pieniądze
zrobić sobie wypłatę, a nie po to, żeby zbierać tu pieniądze, nie wiadomo po co, ponieważ łatwo można taki rachunek wywalić, więc lepiej wypłacić te $3000 i bawić się za nie swoje, kupić sobie konto za nie swoje pieniądze, już wkład nam się zwrócił i tak dalej i potraktować to w ten sposób jako biznes, nie? Dobra, zróbmy sobie jeszcze jeden przykład, jeżeli chodzi o Lucid i zróbmy sobie na koncie Black może. Weźmy sobie konto fundowane, jak to wygląda. Na koncie fundowanym mamy 40%, to może zróbmy sobie na challenge. I teraz dla przykładu mamy konto 50k, takie najczęściej polecam właśnie są optymalnie najlepsze, bo ten stop loss nie jest taki mały i już nie tak łatwo konto wywalić, a można fajną wypłatę zrobić. Więc tutaj ogranicza nas troszkę inna suma, ponieważ tutaj mamy 60% konsystencji, a więc pierwszy dzień, czyli największy nasz dzień, może być $1800, ponieważ target tutaj również macie, nie dopisałem, sorry, target również macie $3000, a więc 60% z $3000 to jest $1800 i tego musicie pilnować, ponieważ znowu jak przekroczycie te 50%, to musicie później znowu profit większy robić, a to jest bez sensu. Dla przykładu, jeżeli byście tutaj zrobili $2000, to musielibyście zrobić następnie target już nie 3000, tylko 3340, ponieważ 60% z 3340 to jest właśnie $2000, więc tak to działa. Im większe profity robicie, łamiąc tą regułę konsystencji, w zależności od konta, w zależności od propa, tym macie później większy target do zrobienia, co jest, tak jak tłumaczyłem Wam wcześniej, bez sensu, ponieważ narażacie się na utratę konta, może też pójść nie tak, może Wam głowa to zaszwankować, jakieś emocje wejdą i tracicie konto tym sposobem, a już takich sytuacji widziałem mnóstwo. Dlatego bardzo ważną rzeczą jest to, żeby właśnie stosować się do tego konsystencji 600 to 600, 500 to 500 i nie należy tam za dużo wariować. A więc w skrócie Wasz najlepszy dzień nie może przekroczyć danej kwoty, czyli danego procentu. Dobra, to w tym nagraniu to będzie wszystko. Mam nadzieję, że zrozumieliście się na tych przykładach, jeżeli chodzi o konsystencji. Po prostu musicie się te procenty nauczyć sami liczyć i myślę, że każdy jest w stanie sobie z tym poradzić, tylko trzeba to zrozumieć. I na koniec pamiętajcie, że jeśli chcecie wesprzeć rozwój kanału, możecie zostawić subskrypcję, like albo komentarz. Wszystko, co tu robię, jest w pełni darmowe, nie sprzedaję żadnych kursów płatnych ani dostępów. A jeśli ktoś z Was zarejestruje się z mojego linka do którejś z prop firm, to dorzuca cegiełkę do puli, z której później losuję dla Was darmowe konta. Szczegóły i linki macie w opisie oraz na Discordzie. Trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnych materiałach.